Hej, cześć i czołem! Tym razem film z naszego garażewa, w którym to zagłębimy się w odmęty trudnej bardzo sprawy, jaką jest czyszczenie oraz smarowanie łańcucha. Jeżeli jest to dla Was temat, który wymaga jakiegoś wytłumaczenia, a być może tak jest, to zapraszam do oglądania. Pierwszą sprawą, którą należy wziąć pod uwagę, jest bezpieczeństwo i higiena pracy, czyli motocykl powinien stać na stabilnym stojaczku albo w możliwie zabezpieczony sposób, żeby nie skrzywdzić ani jego, ani nas. Jeżeli macie do dyspozycji taki piękny oto stojak, to cała sprawa jest banalnie prosta, nie ma najmniejszego problemu. Dla tych wszystkich, którzy takiego stojaczka nie mają, można doposażyć się w taki oto zestaw. Zestaw jest o tyle prosty, że posiada rzepik, który zamykamy na hamulcu. I blokujemy przed turlaniem się nasz motocykl, chyba że mamy niesprawne hebelki. Warto zabezpieczyć się, to jest jakby mój wynalazek, to jest kupne, żeby nam się ten piękny podnośnik nie ślizgał. Trzeba wybrać część, którą będziemy zapierać się o wahacz i za pośrednictwem tej oto śruby, uważając, żeby niczego nie naruszyć, jeśli chodzi o elementy, które znajdują się przy zacisku hamulcowym lub wahaczu, bo tu są rolki, ale chcę Wam pokazać drugą wersję. Więc kręcąc korbą możemy doprowadzić do sytuacji, w której tylne koło uniesie się na tyle, że możemy prowadzić prace serwisowe, a dzięki gumowej podkładce nie będzie zjeżdżał. A teraz wersja Super Economic. Jeżeli znajdziecie w odmętach swojego warsztatu, miejsca pracy lub zameldowania, oczywiście znowu warto zabezpieczyć hamulec, także nie mam czym teraz, także go nie zrobię, ale ja mam na przykład taką blokadę, której mi nie żal i mogę zrobić to samo co tam, tylko na Hondziawie. W założeniu musicie się nie bać tego zepsuć i musicie się nie bać podnieść motocykla, bo jeżeli coś będzie miało, zobaczcie, podobną wysokość do wahacza, to uda Wam się ten sam trik za pośrednictwem kawałka drewienka lub czegoś, co możecie odżałować i też robota będzie przyjemniejsza. Tylko musicie móc podnieść motocykl i opuścić. Także to nie może być kolumbryna wielka, żeby Was nie przytłoczyło to. A teraz zapraszam Was dalej. Jeśli już rozpoczynamy pracę nad łańcuchem, to jest parę faktów, które powinniście wziąć pod rozwagę. Pierwsza jest taka, kiedy ostatnio zaglądaliście do łańcucha. Łańcuch nie jest rzeczą prozaiczną i może Wam się wydawać, że motocykl jest piękną, lśniącą bryłą, która nie wymaga zbytnio Waszej ingerencji. Natomiast większość motocykli, które posiada łańcuch, bo zawsze nam się pod filmem ktoś przyczepi, że a ja mam wał. No, życie jest ciężkie, z wałem też trzeba sobie jakoś radzić. Dobrze, jeżeli mamy już do dyspozycji motocykl, który ma łańcuch, to trzeba o niego dbać. W instrukcji od motocykla i w instrukcji od łańcucha też znajdują się interwały, w których to trzeba tam zajrzeć. Jakie są objawy, że łańcuch jest, coś z nim się złego dzieje. Na przykład jedziecie i słyszycie wiadro gwoździ, które jedzie obok Was, zwłaszcza jeżeli przemieszczacie się wzdłuż dźwiękochłonnej bariery, to ten dźwięk z łańcucha będzie dawał Wam niesamowite wrażenie tego, że coś zaraz odleci. To może być Wasz łańcuch, który jest kompletnie suchy i zasuwa po zębatkach, które trą metal o metal. I uwaga! Jeżeli Wasz łańcuch ma jakiekolwiek o-ringi, czy to Z-ringi, X-ringi, czy inne gumowe elementy, to on został wyprodukowany tak, żeby pracować ze smarem. Jeżeli nie będziecie smarować łańcucha, a Wasz łańcuch nie jest bezoringowy, wyścigowy, to prawdopodobnie guma bez lubrykantu trze właśnie o metal i opór toczenia Waszego koła jest zdecydowanie, opór łańcucha, czyli to, co się będzie działo, ile koni Wam odbiera, będzie większe niż gdybyście go posmarowali. Także nie lekceważcie tego, żeby łańcucha nie smarować, bo jest taki mit internetowy. Ja nie będę smarował łańcucha, on jest fabrycznie nasmarowany i nie będę już z tym nic robił. Więc jeżeli w założeniu producent zakładał, że on będzie pracował w jakimś lubrykancie smarze lub jakiejkolwiek innej substancji, która spowoduje, że opory będzie stawiał mniejsze, to koni będziecie mieli więcej na kole, wyobraźcie sobie, więc lepiej smarować. Dobra. Warto co parę tysięcy kilometrów sprawdzić, czy łańcuch jest właściwie napięty. Wszystko jest w instrukcji. Niektóre motocykle mierzy się na bocznej stopce, niektóre na centralnej stopce. Niektóre motocykle mają rozpisane, ile ten łańcuch ma się ugiąć, w którym punkcie i jest on zaznaczony na wahaczu. Tu akurat jesteśmy
wyposażeni w pojazd, który nie ma takiej informacji, ale to, co może Waszą uwagę zwrócić, to jest to, że łańcuch będzie nierówno wyciągnięty w różnych miejscach. Jeżeli w jednym miejscu będzie super luźny, a w drugiej będzie napięty jak struna i nie da się go poruszyć, to może się okazać, że łańcuch wyciągnął się nierówno. Częściej się to zdarza w motocyklach, które dysponują większymi mocami i mniejszą ilością cylindrów. Wtedy to uderzenie cylindra w napęd, że tak powiem, w sensie jego praca, będzie wywoływała duże uderzenia, jeżeli chodzi o oddawanie mocy na koło, co za tym idzie, będzie szarpało za łańcuch. Albo będzie jechać po rondzie na niskim biegu i kut. To też się może okazać, że Wasz łańcuch po jakimś czasie powie: nie, z nami tak nie gadamy. Kolejną rzeczą, która może Was zaniepokoić, są wystające gumowe elementy z łańcucha. No my nie mamy akurat takich wystających elementów z łańcucha, ale dostałem z ISM-u taki fajny gadżet, gdzie mamy pin, mamy dwa rodzaje, właściwie jeden rodzaj łańcucha, ale chciałbym Wam pokazać, na czym polega konstrukcja tego łańcucha. Więc to, co powinno być nasmarowane, to są elementy, które trą metal o metal, czyli wszystkie elementy, które dotykają zębatki, czyli te roleczki powinny być ciemne, a przynajmniej tłuste i ślizgie, żeby tam miały szansę z tą zębatką pracować i żeby nie było efektu grzechoczenia, chrzęszczenia i innych rzeczy, bo tam mogą się zdarzyć takie sytuacje, że wjedziecie w piach i będzie to chrzęściło strasznie, więc trzeba to potem będzie wyczyścić. I pod rolką, pomiędzy rolką a tymi elementami, które pracują, jest uszczeleczka. Wyobraźcie sobie, że w tej szczelinie, każdej z nich, jest uszczeleczka o różnym kształcie. Ona może mieć różne imiona, ze względu te imiona wynikają ze względu na kształt. I my chcemy, żeby również ten element, który pracuje, to co tutaj działa, żeby dawało jak najmniejszy opór. Więc bierzemy do tego środek do czyszczenia, proszę bardzo, Chain and Brake Cleaner, bo okazuje się, że to są bardzo podobne substancje. A to widzę, że nowa sztuka, jeszcze nie używana. Ok. Możecie się nie lękać i pojechać na bogato. I dzięki temu za chwilę oczom Waszym ukaże się łańcuch, który zacznie się ruszać bardziej niż mniej. A co za tym idzie, jego opór, który będzie on stawiał sam z siebie, również stanie się mniejszy, a my tego chcemy wbrew pozorom. Więc jeżeli nasz łańcuch będzie ruszał się zupełnie swobodnie, to dobrze. Jeżeli łańcuch będzie ruszał się mało swobodnie, to tak jest bardzo źle, znaczy gorzej. Kolejną rzeczą, która może się wydarzyć w łańcuchu, będzie tak zwane twarde ogniwo. I łańcuch może się kręcić, a któryś z ogniw będzie stawało takiego dębika. I nie będzie chciało się rozciągnąć pod nawet naporem zębatki. Jaki jest tego powód? Często okazuje się, że jakiś twardy element, który złapaliście podczas jazdy, wszedł w tą szczelinę i ten łańcuch zablokował. No i wtedy dużo zdrowia i walczcie, żeby Wasz łańcuch był maksymalnie czysty. Jak często należy czyścić łańcuch? Ja uważam, że co jakieś trzecie, czwarte smarowanie. Najlepiej co drugie, jeżeli macie dużo zasobów, żeby to robić. Im częściej będziecie czyścić łańcuch, tym lepiej. Po co w ogóle czyścić łańcuch? Dlatego, że proszę bardzo, to jest brudny łańcuch. Czysty łańcuch nie będzie taki jak to, co teraz widzicie. I jakbyśmy sobie wzięli go z dowolnej strony, to jest, szanowni Państwo, fantastyczna pasta polerska. Także wszystko, co jest na drodze, ten pył, wlazł na łańcuch i on pracuje razem z naszym smarem tylko po to, żeby nam ten łańcuch zeszlifować i ewentualnie sprawić nam dużo przykrości, jeżeli chodzi o wymianę zębatek, bo one również będą się wyrabiały i będą powstawały takie ząbki, jak ząbki rekina. Jeżeli łańcuch da się ściągnąć z zębatki, tak że zobaczycie światło pomiędzy tymi zębkami, to może się okazać, że to już nadszedł czas, żeby go wymienić. Oczywiście łańcuch się naciąga. Łańcuch średnio, jeżeli ma jakieś X-ringi, ringi czy inne gumowe elementy w sobie, to zależnie od długości i od przełożenia, to około 1–2% wyciągnięcia całej długości łańcucha załatwia temat. Nie ma takiego... Nigdy tego nie róbcie. A wyjmiemy jedno ogniwo i będzie gitara. Nie będzie gitara, bo ilość zębów się wtedy nie zgadza z ilością ogniw i robicie sobie tylko krzywdę. Oczywiście łańcuch również ma luz boczny. Jeżeli Wasz łańcuch zacznie szurać o różne rzeczy, elementy typu wahacze i inne rzeczy, też jest to jakiś symptom tego, że coś z nim jest nie tak.
Dla tych wszystkich purystów, którzy mówią, że czyścić trzeba wszystko zawsze i za wszelką cenę, możecie odkręcić sobie osłonę zębatki zdawczej i wyczyścić cały ten syf, który tam jest. Mi się tego nie chce robić, to jest temat zima i ja to załatwiam w zimę. W lato trochę szkoda mi prądu na to, ale ponieważ staram się dbać o łańcuch możliwie często, czyli po każdym deszczu, ponieważ deszcz wypłukuje te wszystkie smary. Ma to swoje dobre i złe strony, no bo on wyczyści nam łańcuch, ale również woda może dostać się pod te o-ringi, gdzie jest smar i tego smaru już tam potem nie będzie. I znowu będziemy mówić o tym, że trzemy gumą o metal i jakby no, zużycie tego łańcucha będzie narastało. Tak samo jestem daleki od tego, żeby myć łańcuch kercherem albo kerszerem, albo czymś, co ma wodę pod dużym ciśnieniem. Ponieważ wypłukujemy smar, który tak naprawdę jest w miejscach, do których trudno potem jest go z powrotem zainstalować. Także czyszczenie łańcucha najlepiej w mojej ocenie przeprowadzić jest za pomocą środka do czyszczenia łańcucha. Niesamowite. Na pewno znajdą się też miłośnicy teorii, że nafta jest wersją eko i ona to zrobi dobrze. Owszem, w wersji super eko używamy nafty, ale z naftą trzeba być ostrożnym, ponieważ nafta użyta w nadmiarze może źle wpłynąć na o-ringi, na tą gumeczkę. Tak samo nie używamy WD-40 i nie używamy środków, które mogą spenetrować tę gumkę, ponieważ my tak naprawdę chcemy zachować, co tam zostało, ewentualnie dodać tam smaru w aerozolu, który to aerozol spenetruje tę gumkę. Same nowe rzeczy. I jeżeli już będziemy smarować łańcuch, to zawiera aerozol, który szybko odparowuje i dzięki temu smar wchodzi pod o-ring i tam zostaje. To jeszcze zanim zaczniemy się bawić z tym czyszczeniem, łańcuch musi być nasmarowany w tych punktach, które wspomniałem wcześniej. Roleczki i o-ringi. Nie musimy zaklejać łańcucha, bardzo często to widuję, że łańcuch jest smarowany z tej strony. Po co? Po co się pytam? Przecież tu będzie przylegał do tego cały syf, brud i ten łańcuch się zatrzyma. To taki magnes na brud na ulicy. Po co to komu? Jakby zdecydowanie warto tą stronę właśnie łańcucha, jak widać, wyczyścić i ewentualnie, powiem o tym później, zabezpieczyć przed korozją, bo niektórzy trzymają motocykle nie w garażu, a na zewnątrz, a właśnie leje deszcz. Między innymi dlatego kręcimy to w garażu, a nie na zewnątrz. Także, jeżeli już mamy zabezpieczony motocykl, wszystko się kręci tak, jakbyśmy chcieli, wszystko jest zabezpieczone, mamy do dyspozycji właściwy środek, możemy przystąpić do czyszczenia łańcucha. Ja to robię tak. Biorę sobie właściwą pozycję, przyjmuję i nakładam środek. Dobra rada wujka Krzysia. Znajdźmy sobie najpierw zakówkę. O czym zapomniałem. Gdzie jest tej zakóweczko? Zakówka to takie ogniwko, które będzie się różniło od wszystkich innych. Takie o. I dzięki temu wiem, gdzie łańcuch się kończy i gdzie zaczyna. Bo tak to mogę sobie smarować w prawo, lewo i okazać się, że smaruję nie to, co chcę, albo nie w tej ilości, co chcę. Zauważyliście, że mam wycieraczkę? Wycieraczka się przydaje, bo to, co zejdzie z tego łańcucha, zostanie tam na wieki wieków, albo będziemy musieli użyć jeszcze więcej środka do czyszczenia podłogi tym razem, a nie tylko łańcucha. No i wycieramy łańcuch, uwaga, z każdej strony, z tej, której nie widać też. Z tamtej strony też łańcuch powinien być wyczyszczony. Dobra, mamy zakówkę i lecimy. Ciach! Żmudna robota. Czasem trzeba będzie wykonać więcej niż jedną rundę. No i może się okazać też, że jeżeli w waszym łańcuchu znajduje się jakiś element, który powoduje grzechotanie, to go usłyszycie, więc nie lękajcie się. Zobaczcie, o ile łatwiej kręci się tylne koło. I ten łańcuch nie jest jeszcze czysty. A jak wyschnie ten środek, to może się okazać, że ten opór wzrośnie. Ktoś zrobił badania takie, gdzie okazuje się, że kilka procent mocy na tylnym kole mniej ma motocykl z nienasmarowanym łańcuchem niż motocykl z nasmarowanym we właściwy sposób łańcuchem. Bo kiedy będziemy go smarować, może się okazać, że przesadzimy. I przesadzanie nie jest wskazane, ponieważ spowoduje to kilka ciekawych efektów.
których też mogliście doświadczyć i nie połączyć kropek. Na przykład możecie mieć uwaloną tylną felgę, ale możecie mieć uwalony też zadupek, plecy, nogę, mnóstwo niesamowitych rzeczy i możecie myśleć, że to coś, jakaś zewnętrzna siła zrobiła. Sami sobie to zrobiliście. Kolejną rzeczą może być, że posmarujecie tak mocno ten łańcuch, że wzbudzicie tak duże obłoki tego, co ten łańcuch będzie z siebie wypluwał, że felga będzie brudna z drugiej strony. I to może być sygnał do rzeczy niesamowitej, która Was może spotkać, czyli zaniku tylnego hamulca. Ponieważ nasmarujecie tylną tarczę przy okazji, bo skoro doszło do felgi, to na 100 doszło do tylnego zacisku. Więc zwróćcie na to uwagę, że jeżeli po smarowaniu łańcucha Wasz tylny zacisk trochę słabnie, to może przesadzacie z tym smarowaniem tego łańcucha, co? Warto zweryfikować. Dobra. Nadmierne nasmarowanie łańcucha oczywiście spowoduje ogromny opór oraz zabieranie wszystkiego z ulicy, na co tylko wjedziecie na łańcuch. Czyli mamy pastę polerską, pastę cierną, dużo koni mniej na tylnym kole. No i może się okazać, że pod zębatką zdawczą znajdziecie nie tylko taki syf zbliżony masą do właściwie samego środka do czyszczenia łańcucha, ale również kamienie lub inne elementy, które łańcuch do siebie przykleił, a ta siła klejąca jest naprawdę bardzo duża. No i teraz dla tych purystów trzeba pamiętać, że to musi też wszystko odparować. Nie możemy smarować łańcucha, który jest mokry, bo to trochę bez sensu. I teraz łańcuch jest w mojej ocenie luźniejszy niż był. Mamy jeszcze syf na zębatce. I to jest o tyle ryzykowne, że kręcenie kołem może spowodować, że wciągniecie tam szmatę, a jeżeli pociągniecie szmatę, to jest szansa, że pociągniecie palce. Także czyszczenie tego elementu jest odrobinę bardziej ryzykowne. Zwłaszcza, że akurat różnie motocykle są zbudowane, w niektórych bardziej, w niektórych mniej widać ten element, więc tutaj możecie zaufać mi, że trę zębatkę i staram się z niej wyjąć. Ja tam, jak zrobię taką pozycję modlitewną, bardziej religijną, ale nie z naszej kultury, to zobaczę więcej. Ale nadal jest to miejsce, które warto odwiedzić. Oczywiście dużo gorzej jest z przodu, ale jak powiedziałem, nie jest to ten dzień, więc możecie sobie tylko oczami wyobraźni ten element zwiedzić. Tego środka do czyszczenia schodzi bardzo dużo, także przygotujcie się na to, że jak chcecie zrobić to dobrze, no to trochę Was będzie kosztowało, więc ta nafta świetlna niech Was nie zniechęca. Możecie mieć w odwodzie odrobinę, natomiast ten środek jest o wiele bardziej skuteczny i o wiele mniejsze jest ryzyko tego, że jeżeli już Wasz o-ring został poruszony, to że ta nafta świetlna spowoduje, że on się poruszy jeszcze bardziej, bo się zrobi na przykład bardziej miętki albo wbrew pozorom zdesztywnieje. Jeżeli któryś z Was to zrobi na odpalonym silniku z jedynką, to osobiście przyjdę i go wyśmieję. To jest najprostsza metoda zrobienia sobie krzywdy. Nie robimy tego na odpalonym silniku. No i szmata jest, jak sama nazwa wskazuje, już nic nie warta. Niewiele warta była zanim do tego podeszliśmy. Ale powiedzmy, że jest to film poglądowy, a że mam jeszcze 3 motocykle do zrobienia, to możecie mi wierzyć, że zajmie to sporo czasu. Dobra. Szmata numer 2. Możemy zmienić kolor, żeby nam się nie myliły. Ciach, ciach, ciach. I robimy sobie weryfikację. Tada! Prawie dobrze. Jeszcze chwilę nam, jeszcze trochę pracy nas czeka. To zależy od Was, jak macie do tego podejście i ile poświęcicie na to czasu, ile szmat. I szmata właściwie prawie się nie zmienia. Jest to dla mnie wynik, który mnie satysfakcjonuje. Możemy przejść do fazy drugiej. Faza druga. Smarowanie. Środek do smarowania łańcucha może występować w wielu wersjach. Wosków, olejów i innych rzeczy. Oczywiście znajdziecie w instrukcjach, że można łańcuch smarować
olejem silnikowym. Można, ale on się klei na tyle mało, że w motocyklu, który lubi prędkość, ten cały olej chwilę później będzie wszędzie, tylko nie na łańcuchu. Ja osobiście stosuję spray, który daje mi gwarancję, że ta część lotna tego środka spowoduje, że smar wejdzie w te miejsca, które mnie interesują. Czyli interesują mnie te miejsca i te miejsca. I te miejsca i te miejsca. I dopiero potem to musi wystygnąć. Znaczy zastygnąć, przepraszam. Smarowanie łańcucha z tej strony ma jakieś uzasadnienie, jeżeli chcecie mieć nasmarowaną część, która rzadziej dotyka łańcucha. Mniej skuteczna metoda. Prawdopodobnie pod o-ringi coś wejdzie, natomiast ta bieżnia, która tutaj jest, no będzie miała troszeczkę trudniejsze życie. Zwróćcie uwagę, że ta bieżnia się rusza. To wszystko tutaj pracuje. To są ruchome elementy. I one, pod nimi dobrze by było, jakby był smar. Na nich również. Ponieważ jeżeli coś jest nasmarowane, to ma mniejsze szanse na to, że ulegnie przyspieszonemu zużyciu. No i znowu szukamy sobie naszej zakóweczki. Jest. Zakóweczka nasza wygląda tak. I kręcimy kołem w dowolną stronę, zależnie od tego, co chcecie uzyskać. No i każdy motocykl ma troszeczkę inną konstrukcję i możecie to zrobić na dwa sposoby. Albo tak, to jest wersja dla tych, którzy nie cyrtolą się w tańcu. Ustawiamy odpowiednio dyszę i wierzymy w to, że nasza ręka się nie zachwieje. Ale zwróćcie uwagę, smar jest wszędzie. I on będzie i na amortyzatorze, i na tłumiku, i jak odpalicie motocykl pierwszym razem, może się okazać, że coś wali wali generalnie smarem. I są motocykle, które mają katalizator tutaj blisko, na przykład Ducati i potem jest cały uwalony i jest świeca dymna wrzucona. Dla tych purystów, którzy kochają swój motocykl i koniecznie chcą przesadzić i we wszystkim są takimi postaciami, które wszystko robią bo tak trzeba, to można zrobić tak. Ciach, 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 ciach i już jutro będziecie mieli cały łańcuch nasmarowany. Bo trafiacie w każde ogniwo. Natomiast zwróćcie uwagę, jak ten spray działa. Jak naciskam delikatnie, to mały strumień się wydostaje. Tak, żeby było może lepiej widać. To on tak sobie wchodzi albo nie wchodzi. A jak nacisnę mocniej, to ciśnienie tego sprayu spowoduje, że penetruje on te o-ringi i wchodzi w to miejsce, które mnie interesuje. Więc w mojej ocenie jakąś hybrydę tej metody warto było zastosować. I przynajmniej raz ten łańcuch cały przelecieć. Po czym trzeba dojechać do tej zakówki jeszcze raz, tak żeby nie było, z której zaczęliśmy. Chyba że ją przeoczymy. Chyba że ją przeoczyłem. Dobra, zakładam, że to już jest pełen ruch. Ja robię jeszcze tak, że sobie zakręcę tym łańcuchem, żeby ten smar, zanim zastygnie, mógł się dostać w te miejsca, które mnie interesują najbardziej. I sobie tak siedzę i kręcę. I zobaczcie, jak koło się ładnie kręci. Mnie to zawsze fascynuje, że po nasmarowaniu łańcucha wcale nie kręci się mniej. Natomiast jak jest brudny i uwalony, to dosyć ciężko jest zakręcić kołem. Z tym podnośnikiem trzeba uważać, raz na jakiś czas skontrolować, czy nam się nie odsunął, a może się odsunąć. Niestety trzeba będzie zrobić poprawkę. Dobra. Teraz trzeba będzie chwilę odczekać, żeby to wszystko zastygło. Odwracamy szmatę na w miarę czysty element. Zamieniamy z powrotem smar na cleaner i zauważyliście, że na bogato poszło. I że ten smar jest teraz wszędzie i ta szmata się do tego łańcucha teraz lepi z każdej strony. I jak tak byśmy zostawili łańcuch, to owszem, byłby nasmarowany. Patrząc na ten środek, to jest to środek, który nie zostawia takiej białej, kleistej substancji, tylko jest w miarę spoko, bo jest przezroczysty i nie klei tak mocno tego łańcucha. Chociaż już widzicie, że łańcuch jest napięty odrobinę bardziej, ale jak będzie zastygał ten smar, będzie on jeszcze bardziej. I tak jak wspomniałem, w mojej ocenie to nie jest jeszcze koniec. Bo wiele osób na tym etapie już się wyłącza i mówi: dobra, nasmarował łańcuch, jedziemy. To teraz ostrzeżenie. Powinienem to powiedzieć na początku. Smarujemy łańcuch i czyścimy najlepiej po jeździe, bo łańcuch jest ciepły.
I chcemy, żeby taki był, ponieważ te o-ringi wtedy łatwiej pracują i łatwiej jest nam się dostać, są one zmiękczone temperaturą. I jak już łańcuch nasmarujemy, to musimy odczekać co najmniej 15 minut, a najlepiej zostawić motocykl na dużo dłużej, na wieczór albo na, nie wiem, pół godziny, godzinę, żeby sobie ten smar zastygł. Bo jakbyśmy teraz odpalili i polecieli, to znowu byśmy wycisnęli to wszystko, co nasmarowaliśmy i nasza robota byłaby psu na bóle. Ale jeżeli już mamy zastygnięty ten smar, to w mojej ocenie nie chcemy pasty polerskiej na łańcuchu i chcemy, żeby kajdan złoty albo w innym kolorze dalej był taki piękny. Ja robię tak. Przechodzę z powrotem do czyszczenia łańcucha. No właśnie, jaki opór stawia teraz ten łańcuch. Ja jestem w stanie, w sumie ta szmata się do niego kompletnie przykleja. I może nasza szmata nie będzie brudna, bo jak wspomniałem, smar jest przezroczysty, ale poczujecie, jak będziecie to robić, jak dużo tego smaru jest w tych miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Więc kolejny proces, który zajmuje kolejną chwilę. I tak teraz możecie się zastanawiać. Rany, kupiłem sobie motocykl, miało być tak fajnie, romantycznie, ja chciałem tylko jeździć, a tu trzeba smarować łańcuch. Naprawdę? Naprawdę. Jest to obcowanie z motocyklem. Być może w czasie tej operacji smarowania i czyszczenia łańcucha dostrzeżecie, że właśnie ułamał Wam się podnóżek, albo że Wasza dźwignia zmiany biegów ma nadmierny luz, tak jak w moim przypadku. I dobrze by było się zainteresować tym, bo mogą wydarzyć się różne rzeczy. Albo że właśnie pęka Wam linka, która ściągnie za sprzęgło, albo znajdziecie jakąś inną wadę. Mycie motocykla i obcowanie z nim daje mi też dodatkową taką uważność w tym, w jakim stanie jest mój motocykl. Oponka, zębateczki i ogólnie, czy jakiś plastik właśnie nie powiedział pa i już z Wami nie jeżdżę. Dobra, możecie mi zaufać, że ponieważ używam szmaty, która jest już trochę brudna, właściwie to powinienem zmienić na kolejną czystą. Ciach, ciach, ciach. Żeby było jasne, że czyścimy łańcuch, który jest czysty. I czyścimy go z nadmiaru smaru, który znajduje się po obu stronach łańcucha, na tych właśnie płytkach, które są takie śliczne i nie chcemy, żeby zbierały brud z ulicy, ponieważ pasta polerska to nie jest coś, co nas interesuje. O, i zobaczcie, teraz łańcuch znowu stał się mniej tępy. Mniej ciągnie ale dalej jest uwalony. Więc Krzysztof nie zrobił idealnej roboty. Więc trochę może się wylać hejtu na niego w internecie. Więc teraz będzie siedział cały wieczór i polerował, aż wyjmie czystą szmatę z łańcucha. Tragedii nie ma. Mogło być gorzej. Mogłem wziąć czarną szmatę, byłoby prościej, nie? Dobra, no ale teraz płytki te i wszystkie elementy, które dotknąłem za pośrednictwem środka do czyszczenia metalowych elementów metalowo-gumowych, bo to również można sobie wyczyścić tym zacisk, są narażone na warunki atmosferyczne i pomimo tego, że pięknie błyszczą, to kiedy wystawimy na ten ulewny deszcz, który właśnie wali na zewnątrz, spowoduje to tyle, że nasz łańcuch zardzewienie. A tego nie chcemy, więc są środki, nie WD-40, ale od biedy. Do tego procederu można go użyć. Ja używam Makofika. To jest środek, który odpycha wodę, ma dodatkowe odrobinę właściwości smarnych. I to jest metoda, którą stosuję od lat. Może Wam się wydawać dziwna, ale no, miałem motocykl, który stał na dworzu przez dłuższy czas i łańcuch mi nie korodował. I smaruję boczne krawędzie łańcucha w celu zabezpieczenia ich przed korozją. I wcale nie lękam się tego robić i nic złego się łańcuchowi mojemu nie stało. Oczywiście każdy robi tak, jak uważa i tak, jak lubi. Jak zapewne wprawne oko zauważyło, nie używałem ani razu szczotki do łańcucha, ani żadnej innej szczotki, która mogłaby się wydawać dobra do łańcucha.
W offroadzie często zdarza się tak, że łańcuch jest zaklejony. W offroadzie w ogóle stosuje się troszeczkę inne rozwiązanie, jeżeli chodzi o smarowidła, lub w ogóle korzysta się z łańcuchów bezoringowych. Zresztą w sporcie też raczej zużywa się łańcuchy na tyle szybko, że opory mają być jak najmniejsze i łańcuch nie ma żadnych gumowych elementów. Ja nie używam tego typu rozwiązań, głównie dlatego, że utrzymuję łańcuch w czystości na tyle dobrze, że nie muszę z nich korzystać. Jeżeli trafi mi się motocykl z tak zaklejonym łańcuchem, że szmateczką będę pracował nad nim na tyle długo, że mi przejdzie radość z tego, to mogę pokusić się o pracowanie szczotką. Jeżeli chodzi o same szczotki, to też uważam, że one czasami bywają zbyt agresywne i jeżeli wciśniecie je tak na maksa, jeżeli tak w te o-ringi tutaj gdzieś to będzie tak zasuwało mocno i będzie wpadało w to, owszem, wydobędziecie sporo brudu, ale możecie uszkodzony o-ring również poderwać wyżej i on wtedy będzie pracował gorzej. Więc jeśli chodzi o oczyszczenie za pośrednictwem takich szczot, to musicie zachować więcej ostrożności i na pewno nie jest to złe rozwiązanie, no bo robi robotę. O, no na przykład zobaczcie, mamy świeżo nasmarowany łańcuch i już jest włochaty łańcuch! Czyli również będzie zapiaszczonym łańcuchem, jeżeli będziecie używać go w miejscu, w którym ten piach może się dostać. Więc do wyczyszczenia takiego usypionego łańcucha, jeżeli jest jakiś problem, można użyć szczotki. Ale jest to dla mnie rozwiązanie ostateczne i nie lubię z niego korzystać, bo uważam, że jest ono dosyć mocno agresywne. Jeżeli będziecie robić to wystarczająco często, żeby ten łańcuch za pośrednictwem zwykłej szmaty dało się wyczyścić, to nie musicie korzystać z tych oto pędzli lub innych szczoteczek. Moja ostatnia uwaga. Dbajcie o swój motocykl. To on tak naprawdę jest dla Was najważniejszy i to jego stan techniczny jest Waszym bezpieczeństwem. Na łańcuchu można spokojnie zrobić ponad 30 000 kilometrów, jeżeli to jest dobry, mocny łańcuch. Oczywiście to jest temat na zupełnie inny film, jakie łańcuchy są dobre, a które są złe. Kupujcie taki łańcuch, na jaki Was stać, ewentualnie posługujcie się tabelami, bo motocykle są tak zaprojektowane, że jeżdżą na określonej wielkości, rozmiarze łańcucha. Jeżeli stać Was na odrobinę mocniejszy, bo one też mają gradację w swojej wytrzymałości, to kupcie sobie mocniejszy. Zmieniajcie łańcuch razem z zębatkami, to jest moja rada. Nie ma sensu oszczędzać na zębatkach, ponieważ wypracowany łańcuch lub wypracowane zębatki przy założeniu, że będzie nowy element, który będzie pracował inaczej, mogą spowodować również nadmierne ich zużycie. Bawcie się swoimi motocyklami dobrze, czujcie się z nimi swobodnie, obcujcie z nimi. Jeżeli macie uwagi dotyczące czyszczenia lub smarowania łańcucha, jestem bardzo otwarty na dyskusję. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!